Dzisiaj po drodze mamy jeszcze 2 zadania. Naprawić plandekę i wymienić 2 pętle. A tam się robi koło. Nie, to tarło jest ściągło. Ściągnęło, nie? Tak mi się zdaje. A nie będzie ładować? Nie. A u was można kręcić czy nie? Patrzę, kurde, to pizdolę to logo. No właśnie, powiem wam, że do celu mamy 1255 km. Dzień dobry, to już jest kolejny dzień. Ach, dziwnie się spało w ciężarówce. To łóżko zdawało się być takie wąziutkie strasznie. Jedziemy dalej. Tyle w każdym razie, proszę Państwa, mamy do celu. Ale po drodze jeszcze tankowanie. No to tankowanie. Tankowanie, a wiecie jak my to robimy? 4 stopnie. O, kurczę, daleko. Wy się nie patrzcie w taki dekor. Ja się nazywa zgorszeni. Obiecałam wam wczoraj mikrofon. Już wyciągnęłam nawet. Podłączymy. Znowu zepsułam nowy kabel. Nowy kabel, a ja już prawie zepsułam, ale zobaczymy, czy będzie działać. Właśnie w ten sposób psuję kable. Słyszycie mnie? Wiecie, jak się w Eurowagu tankuje paliwo? Przez aplikację. Nad karty paliwowej nie wyciągam, więc ja w ogóle jak stoję tutaj, zajeżdżam, wszyscy używacie kart. Dlaczego wy używacie kart paliwowych, a nie aplikacji? Przecież to jest o tyle o niebo lepsze. Wszystko się rozsypało. Przychodzę do was z przyszłości, bo dowiedziałam się czegoś, co sprawi, że już nigdy nie popatrzycie na Eurowag tak samo. Ja z przyszłości już to wiem, ale wy jeszcze nie wiecie, ale ja wam powiem. Eurowag w tym roku po raz pierwszy jest partnerem największych, najbardziej znanych wyścigów ciężarówek. Goodyear FIA European Truck Racing Championship. Tak jest, Eurowag jest partnerem! Właśnie, jeszcze jedna ciekawostka. Wiecie o tym, że w tym roku ciężarówki, które się ścigają po raz pierwszy, nie będą jeździć na dieslu? Na czym będą jeździć? Spytacie? Na HVO. Tak jest. Jak sobie będą radzić? Czy będą tak samo niezawodne? Czy będą tak samo szybkie? Czy będzie tak samo dużo emocji? Zobaczymy! I wiecie co? Niektórzy z was też zobaczą. I nie tutaj na kanale, ale osobiście. Ale to inna ja z przyszłości wam jeszcze powiem. Teraz dobra, dajcie jej zatankować. Ona jeszcze nie wie. Gratulacje, Eurowag. Patrzcie. Że mam rozpięte spodnie. No więc patrzcie, jak to się robi. Volvo jest tu. Stacje paliwowe. Tak, widzicie? Tankuj z Eurowag, rozumiem. To jest który dystrybutor? 8. 8. Rozpocznij tankowanie. W międzyczasie sobie tutaj już otworzę plandekę i zbiornik. Widzicie, jakie to jest proste? No i już się tankuje. Żadnej karty, żadnego chodzenia do instrybutora ani na stację. Będziemy tankować też AdBlue, a to wymaga skupienia. W międzyczasie dolejemy płynu. Gdzieś tam sobie kupiłam. Taka pora roku, że w sumie nie wiadomo, czy lać już letni, czy zimowy, ale to tak jeszcze może czasami, gdzieś czasami chwilkę zmrozić. Volvi! Idziemy tym razem, zajedziemy. Mam nadzieję, że do Hiszpanii. Już czy jeszcze nie? No jeszcze nie. Pod korek, żeby było. No i słuchajcie, jak to sobie zrobić, żeby mieć aplikację Eurowag? Generalnie to w ogóle do Eurowaga linka wam zostawię na dole. Ale ktoś, kto od was w firmie, jeżeli nie jesteście właścicielem firmy, musi w portalu klienta Eurowag założyć wam konto kierowca. I wtedy, oho, pierwsze plamy już na nowych butach. Wtedy będziecie mogli ściągnąć sobie aplikację i będziecie mieć tam wszystkie informacje. 608 poszło. No więc ściągacie sobie wtedy aplikację, rejestrujecie i macie swoją kartę paliwową w telefonie. I wtedy znowu tak samo jak teraz, widzicie, zakończono tankowanie. Kwitowanie jest gotowe. Zachowaj ostrożność, że nie wiedzą, że będę na dół tankować. 11.
Teraz jest dobrze. To nie wejdzie więcej niż 20 litrów, ale dobrze tankuje? Dobrze. Ja już sobie nie ufam. 30 już. Ostatnim razem jak się dziwiłam, że tyle wchodzi, to było źle później. No dobrze, teraz idziemy na drugą stronę. No słuchajcie, to jest zatankowane, więc 1400 litrów paliwa, bo tyle Volvi sobie pomieści w bakach, do pełna. AdBlue do pełna. Melduję, że jestem gotowa na podróż do Hiszpanii. Pytanie, czy to wy jesteście gotowi teraz na podróż do Hiszpanii ze mną? No? Taka ciekawostka, przedtem przy takiej minimalnej ilości paliwa w baku, przy ładunku 9 ton opadała mi ośka pomocnicza. To oczywiście nie jest dobre, bo to tylko zwiększa spalanie. Dodatkowa oś, jak się toczy. I miała oczywiście bardzo mały nacisk, no ale jednak się opuściła, więc tak trzeba było jechać. A teraz jak dolałam 1400 litrów paliwa, no to widzicie, ona się podniosła i już nie odpada. Wiecie dlaczego tak jest? No bo troszeczkę się wagi wyrównały i więcej poszło wagi naprzód ze zbiorników paliwa, no i teraz jako zimą jest to lepiej utrzymać. To się zrównoważyło. Pany i panewki, jedziemy w trasę. Na ten moment do Niemiec, ale Niemcy to tylko nasz początek. Gdzie tym razem wyjedziemy? Jakie przygody będziemy mieć? To jeszcze w tym odcinku, albo w kolejnym. To chodźcie. Patrzcie, to jest A4 i jak tu jest w ogóle pusto. W lusterku zero. No i proszę Państwa, wyjeżdżamy z Polski, wracamy na święta wielkanocne. To witamy w Niemczech w takim razie. No i jesteśmy już, proszę Państwa, dość blisko, ale dróżki są takie dosyć górzyste, ale też się trochę bałam. Przyznam szczerze, że jak będzie ta droga dojazdowa wyglądać, myślałam, że trochę nawigacja mi numer odwinęła, bo jest taka żółta droga gruba, a ona ją mija. I sobie sprawdziłam na Google, bo pokazała przez kawałek, że jest zakaz. No i pomyślałam sobie, że może przez jakieś miasteczko jest kawałek zakazu albo coś, ale to jak się jedzie z ładunkiem, no to ma się rozładunek, to takie zakazy raczej nie obowiązują, jak nie ma innego lepszego dojazdu. Ale patrzę, są tory, że oho. No i sprawdziłam sobie na Google, na widoku satelitarnym, dopiero patrzę, wiadukt kolejowy 3,8 wysokości. Ciężarówki oczywiście mają 4 metry. I w Polsce to by pewnie przeszło. We Francji też pewnie by przeszło, ale jesteśmy w Niemczech i tutaj raczej by nie przeszło, więc jadę przez jakieś wioski. Takie drogi kategorii najniższej, ale powiem Wam szczerze, że ona wygląda zawaliście. Ona wygląda pewnie jeszcze lepiej niż to było. Sami zobaczcie, no. Jedziemy. Skrzynki zawieźć, drewno do lasu.
muszę przyznać, że chwilę niepewności było. Mam nadzieję, że teraz czekam już na zlecenie. Na kolejny ładunek. Jeszcze nie zapeszam, ale patrzcie, jak to jest ładnie. Mnie to widzieliście 1000 razy, a na przykład takie miasteczko w Niemczech nie widzieliście. Jest piękne miasteczko. Teraz już jesteśmy na dobrej drodze, więc nie powinno być żadnego problemu. Mam nadzieję, że na załadunek pojadę inną już drogą, w innym kierunku, bo to jest taki ten wjazd. Jakby tam osobówki były, to bym nie wyjechała. A też za bardzo nie widać alternatywy, szczerze powiedziawszy. Nigdzie. Wo sind die Büro? Büro. Ja, zu abladen. Abladen? Ja. Hast du Papiere? Ja. Fährst, Ja, dann links. links, ja. Ja. Und die nächste Straße, wieder links rein. Okay. Dann auf der rechten Seite warten. Ich schicke einen Kollegen hoch, der holt dich ab. Okej, danke. Czyli tam trzeba było wjechać na prosto, następną drogą. Znaczy ja się tutaj wypinam. Jak tam coś sobie bardzo miło. Mit fast 2 Millionen Nutzern. Znowu jestem dyskutowany. Zobaczcie, zmienił brak światła. Nie chcę narzekać, że jest tu źle. Nie jest źle. Jakbym wiedziała, to wjechała następną ulicą, co była nie szersza. I byłoby mi łatwiej. No dobra, czyli tak. SPD gegen eine Senkung des Alters für Strafmündigkeit ausgesprochen. Coś z tego mojego niemieckiego jest, patrzcie się, links, rechts, alles gut. Tu nie zjadę. Też wam pokażę, o co chodzi, bo jest takie załamanie duże, wiecie? Na telefonie tego nie widać. To jest naprawdę duże. Der Kollege hat noch einen LKW unten. Danach holt er dich ab. Du musst an der Straße warten. Auf der Straße? Wir müssen dann wieder runter. Okej, okay. To już warte hier. Oby nie jest za długo. Stanę sobie. Że tu będę się musiała wcofać. To lepsze niż zjeżdżać potem. Dobra, pokręcimy teraz pauzę. Albo w sumie podjedziemy, nie wiem. Takie no pressure. No przecież tam byłam.
Der steht dann Ja? eine Seite. Seite? Okay. Hast du Papiere? Ja. Bitte. Also ich musste warten, ja? Kurz warte, der macht doch zu, fertig. Ja, danke. No dobra, już nie nagrywałam, bo to jednak wolność. Powiem wam szczerze, że miałam taki zawalisty ładunek na sam koniec Hiszpanii, no ale jednak w ostatnim momencie odpadł. Wysłałam złe ubezpieczenie i zanim ściągnęłam dobre, to zajęło mi 10 minut, wysłałam i już go nie było. Ale mam zlecenie na inny ładunek na jutro. W sumie dzisiaj już bym nic nie załadowała, bo już jest tak późno. Długo to zajęło, dużo dłużej niż zakładałam, no ale trudno. W każdym razie idziemy teraz do miejsca, w którym się załadujemy. Samo tu jest ciasno, patrzcie, no. Nie potrafię. To miejscowości. Ale że jak w lewo. Że w lewo? Dobrze, w każdym razie idziemy już na załadunek, ładujemy się jutro. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. A kolejne miejsce naszego załadunku to gdzie? Załóżcie okulary przeciwsłoneczne. Nic nie powiem więcej. Nic. Teraz tylko po prostu niczego nie słyszę. Widzicie ten mostek po lewej? Patrzcie, jaki ładny. Nie? Nie ma jak tu jechać ciężarówką przez piękne miejsce. Naprawdę. Ale dobra, to się robi szerzej. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Manuel Ceresoli, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, DJ De Koning, Michał Chojnacki, Alex Mici, Kevin Rafferty i Adelmo Filio.